Nie dziwię się, że ona wygrała tę preselekcję, no bo kto miałby wygrać? No i to też mam wrażenie, że ta melodia i tekst po francusku to jest trochę coś, czego oczekujemy na Eurowizji od Luksemburga, szczególnie też po tamtym roku. Jasne, to jest takie eurowizyjne, że faktycznie będziemy zaskoczeni, że nie będzie grzecznej laleczki, tylko wyjdzie z niej taka bardzo niegrzeczna lala. Cześć wszystkim, tu Michulec, a to kolejna reakcja z cyklu piosenki na Eurowizję 2025. Poznaliśmy właśnie trzecią, jest to utwór z Luksemburga. Luksemburg, który niby wygrał 5 razy Eurowizję, ale to było bardzo, bardzo dawno temu, w zasadzie tak jakby w innej galaktyce, w innej rzeczywistości. Kiedyś mam wrażenie, że te małe kraje miały większą szansę wygrać Eurowizję, bo liczyła się głównie muzyka, nie występy, nie jakaś scenografia, jednak to zupełnie były inne czasy, inne możliwości, no i przede wszystkim nie mogli głosować widzowie. Widzowie raczej nie stoją za małymi państwami, trudniej im jest zebrać po prostu grupę, która będzie głosowała na ten kraj. No ale mimo to po 30 latach przerwy Luksemburg w tamtym roku wrócił na Eurowizję i od razu finał. Teraz drugi raz zorganizował swoje preselekcje naprawdę z rozmachem, umówmy się. Chciałbym, żeby polskie preselekcje były tak zorganizowane pod względem technicznym, jak te luksemburskie. Oczywiście za luksemburskimi preselekcjami też to nie jest tak, że stali Luksemburczycy, tylko akurat Ukraińcy, którzy od lat produkują na naprawdę mega poziomie swoje selekcje. Ale mimo wszystko zazdroszczę im trochę, chociaż jak pomyślę o tym, że dla 7 piosenek stworzyli show, które trwało 3 godziny, no to było ono zdecydowanie przedłużone. To tym tropem nie idziemy, ale te techniczne kwestie jak najbardziej przyjąłbym w ciemno. No i te preselekcje w Luksemburgu wygrała Laura, tudzież Laura Thorn, która zdobyła serca zarówno widzów, jak i jurorów, no bo u jury zajęła pierwsze miejsce i w zasadzie prawie każdy kraj przyznał jej 12. Z kolei u widzów zajęła drugie miejsce, ale też zdobyła bardzo dużo głosów, więc faktycznie ta piosenka spodobała się i jednym, i drugim. Sprawdźmy teraz, czy mi się spodobała. Ale zanim to oczywiście przypominam Ci o subskrybowaniu mojego kanału, bo jak pokazują statystyki, tylko co 4. osoba, która ogląda moje filmy, subskrybuje mój kanał. Tak więc nie bądź tymi 3 pozostałymi, tylko subskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z reakcjami i innymi materiałami dotyczącymi Eurowizji. A jeżeli brakuje Ci Eurowizji na co dzień, to koniecznie zachęcam Cię do obserwowania mnie w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco publikuję newsy i ciekawostki związane z konkursem. Czas na laleczkę. Mamy to odniesienie do starych Eurowizji, zarówno jeśli chodzi o tę wstawkę właśnie z Eurowizji zwycięskiej dla Luksemburga, jak również w muzyce, bo słychać bardzo mocno orkiestrę na samym początku. Złota era Luksemburga, ale to było pół wieku temu. No i tu oczywiście też mamy motyw tej marionetki, laleczki. No bardzo fajny pomysł oczywiście na show. I to też mam wrażenie, że ta melodia i tekst po francusku to jest trochę coś, czego oczekujemy na Eurowizji od Luksemburga, szczególnie też po tamtym roku. Bardzo przyjemne. Bardzo łatwo zapamiętywalne. I w sumie wiecie, nie trzeba znać francuskiego, bo niektóre słowa są bardzo takie, wiecie, międzynarodowe, powtarzalne. Trochę wiecie, wokalnie może nie jest tutaj najlepsza, ale nie jest też najgorsza. Na pewno były dużo gorsze osoby w stawce. Oczywiście show, oczywiście tutaj występ, to też jest bardzo takie plastyczne, naprawdę na Eurowizji można zrobić fajne rzeczy z tego typu motywem i jest to bardzo określone, więc to też jest fajnie. W ogóle ja mam taki vibe, jak słyszę ten instrumental, że to jest totalnie piosenka do Tańca z Gwiazdami. Widzę tutaj po prostu tango, już tutaj wiecie, pary idą przez cały parkiet. Nie wiem, mam taki vibe, że to jest tango z Tańca z Gwiazdami. Na 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 na. Dance break. Zmieniła strój. No i teraz jesteśmy w czasach współczesnych. Byłam laleczką, teraz jestem Suchito.
plastik, charakterystyk. No są bardzo takie słowa międzynarodowe. No i teraz dawaj Queen. Ale to spoko. No wiadomo, że na Eurowizji to jeszcze sobie można, zresztą w preselekcjach też można sobie to podnieść, wgrać jakiś tam, wiecie, chórek i będzie jeszcze lepiej to słychać. Ale spoko. Jakby laska daje radę wokalnie, więc... Jasna! To jest takie eurowizyjne, wiecie, taka pauza i nagle bang. Więc, no, cóż, nie dziwię się, że ona wygrała tę preselekcję, no bo kto miałby wygrać? Tak na dobrą sprawę. Ona miała w sumie wszystko, bo i ma charakterystyczny występ, i ma jakiś motyw przewodni, dobrze śpiewa, piosenka też wpada w ucho, jest dość prosta, więc to jest taki utwór, który może nie jest jakiś wybitnie oryginalny i może to nie jest piosenka na pierwsze miejsce, ani pewnie nie nawet na czołową dziesiątkę, ale moim zdaniem Luksemburg będzie w tym finale Eurowizji, niezależnie od tego, że nie znamy 34 innych piosenek, no bo ten utwór jest po prostu bardzo okej. On jest okej, nie jest, wiecie, wybitny, wyjątkowy, to nie jest coś, o czym będziemy pamiętać przez całe życie, chyba że odwali się taki występ na scenie eurowizyjnej, że faktycznie będziemy zaskoczeni, że nie będzie grzecznej laleczki, tylko wyjdzie z niej taka bardzo niegrzeczna lala. Więc zobaczymy, jak to oczywiście będzie. Czy to była moja faworytka? Jeśli chodzi o piosenkę, to mi najbardziej się podobała piosenka Rafaeli przed selekcjami. Natomiast występ uważam, że w ogóle nie pasował do tego utworu, więc nie dziwię się, że zajęła ostatnie miejsce. Z drugiej strony piosenka zespołu 0.5, która zajęła pierwsze miejsce u widzów, bardzo wtórna, bardzo taka eurowizyjna, nie wiem czy w złego słowa tego znaczeniu, ale no taka bardzo szablonowa. No ale też przypominająca właśnie albo światowe hity takich twórców jak Avicii, albo też bardzo mi przypomina piosenkę duetu Samir i Wiktor z Melody Festival. Lubimy takie rytmy, nie dziwię się, że na nich ludzie głosowali, tym bardziej, że są znani w Luksemburgu, ale w sumie dobrze, że akurat pojedzie coś innego, bo nie sądzę, żeby ten utwór był wyżej niż właśnie Laleczka. Jednak Laleczka ma ten potencjał taki sceniczny, ma potencjał eurowizyjny, że jeszcze z tego da się coś wyrobić, da się to podkręcić i zrobić taki występ, który faktycznie przykuje uwagę. No a tam, no to raczej byłoby to takie typowe plumkanie i już więcej byśmy z tego nie wyciągnęli. No ale to już nie ma co gdybać, wiemy kto jedzie na Eurowizję, Laura, nie wiem jak to się wymawia, czyta, bo to wiadomo, tu wchodzi francuski, którego zupełnie nie znam, więc nie będę nawet udawał, że potrafię to wymówić. Tak więc powiedzmy, że to jest Laura Thorn ma no na pewno spore szanse, żeby być w finale, no a jak to będzie, to zobaczymy tak naprawdę za kilka miesięcy, kiedy poznamy całą stawkę, czego oczywiście nie mogę się już doczekać. A co ty sądzisz o piosence Luksemburga na Eurowizji 2025? Daj znać w komentarzu. Standardowo oceń tę piosenkę od 0 do 10 punktów. Napisz jak ci się podoba i dlaczego twoim zdaniem zajmie wysokie lub niskie miejsce na Eurowizji w Bazylei. Oczywiście przypominam ci o subskrybowaniu tego kanału. Będzie mi mega miło jak dasz łapkę w górę, dasz subskrypcję. No i oczywiście przypominam także o obserwowaniu mnie w innych mediach społecznościowych. To by było na tyle. Widzimy się już niebawem w kolejnych reakcjach. Myślę, że na piosenki z Eurowizji, bo jest ich coraz więcej w kolejnych tygodniach, więc czekają nas wielkie emocje. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!